Pewnie część z Was jest bardzo porządna. No, ja niestety jestem typem chomika i lubię zbierać. I niestety mam tego nazbierane w cholerę. Więc mam tutaj taki magazyn części. Jak widać, jest ich tutaj w bród różnego rodzaju. Wszystko po prostu, co tylko może być. Wałów, cylindrów. Ci pod dostatkiem. Tutaj pokażę Wam. To jest subrama do Spitro, czyli do zamontowania silnika od Aeroxa w boosterze. I powiem Wam, że firma już zakończyła działalność i jest to nie do kupienia. Kiedyś jeszcze było w Smugach i tam w paru innych miejscach, ale w tej chwili nie można kupić i mi się udało tą ostatnią sztukę kupić od chyba byłego pracownika tej firmy, bo to było konto prywatne, nie firmowe, ale w razie czego możecie szukać. Pokazuję Wam wizytówkę. Naprawdę solidnie wykonane. I to jest właśnie taka rama, jak tam było na tym rysunku, do zamontowania do boosterka i w to się wsadza silnik od Aeroxa. Potem jeszcze trzeba tylko wymyślić jakieś dobre miejsce na chłodnicę. Takie cudo kosztuje około 500 zł. Kosztowało. Teraz nie wiem, ile kosztuje. Jeżeli jest do dostania. Może się komuś fartem uda kupić tanio. W każdym razie leży i czeka. Dobra, wezmę teraz swojego kartofla i będę filmował przez kartofla. Także sorki za jakość. Jakoś pod takim kątem. Dobra. Patrzymy po kolei, co nam może być potrzebne, co nam się przyda. Tutaj mam ogólnie w tej wielkiej hałdzie wszystkiego. O, tu jest łożysko, dobre, w miarę nowe, widzę. Podejrzewam, że dobra, tu są uszczelki od dolotu, łożysko stworzeń, uszczelka od wydechu, czyli to się może przydać. Patrzymy dalej. Tak, tu jest wał, który był w Aeroxie. Tak, nie ma luzu. Tak, jest delikatny luz. Tak powinien być. Nie przeszkadza. Wał jest luksik. Więc mamy wał od razu do użycia. Więc tu mamy pierwszy komponent. Teraz szukamy tu jest od boostera i to jest od boostera. Tutaj pewnie będzie tak, tutaj jest ten stage, który był. Tu mamy kruciec od
do lotu powietrza i będzie nam potrzebny. Kołowica z uszczelką. Kupię zestaw nowych uszczelek do Stage'a, więc będzie wymienione. Blaszki prawdopodobnie od Metrakita, a nie od Stage'a. Tłok, spinka od tłoka, łożysko, które było wcześniej, i stworzeń. Tak samo drugi. Dobra. I teraz tak, popatrzmy sobie na... O, tutaj jest druga spinka, tłok. Jak widać, jest jak nówka. Nigdzie nie przytarty. Elegancki. Troszkę tutaj nagaru nie przeszkadza. I teraz zobaczmy cylinder. Zdejmę kamerkę. Jeszcze widać honowanie, proszę bardzo. Nie wiem, czy widzicie. Troszkę tutaj rysek ma. To jest strona dolotowa, a strona wydechowa w bardzo dobrym stanie. Ogólnie niewielki przebieg ma ten cylinder, ale standardowo wezmę honownicę i przehonujemy go, żeby miał choineczkę. No Stage. Niby 49 cm. Na pewno. Ha. Dobra. Także za sekundę będziemy sobie robili honowanko. Jeszcze zmierzymy średnicę. Ale nie, no jestem pewien, że to jest 70. Nie ma co rzeźbić w G. Pewnie będzie pasował tłok od tego Ersala wielkościowo tutaj. No nie, minimalnie większy jest. Nie, no minimalnie się różni. Widocznie. Ale na pewno jest to 70. Dobra. Czyli tak, to mamy. O, tutaj uszczelka też od cylindra. Także teoretycznie wszystkie uszczelki są, no ale wiadomo, że ich jakość, już jak będziemy budowali silnik od nowa, to warto zadbać też o to, żeby był szczelny, więc ta uszczelka będzie nowa. Ta uszczelka będzie nowa. Taki zestaw uszczelek kosztuje około 60 zł od takiego Stage'a. Wydech mamy. Muszę tutaj pogrzebać w tym pierdolniku, poszukać łożysk i uszczelniaczy. Jeżeli będę miał, jak widać mam C4. Widzicie,
Kurde, wszystko tutaj jest po prostu. Nie wiem po co kupiłem, ale chyba coś mi nie pasiło. I kupiłem i stwierdziłem, że będzie leżeć, się nie zmarnuje. No to się nie marnuje. No to nie muszę kupować w ogóle. A wiem co mi tutaj nie pasowało. Patrzcie. Czekajcie, zobaczcie. Gówno widzę. Dobra. Nie pasowało mi tutaj to. Ten jest akurat spoko. Tu mi się nie podobało, że taki jest niedolanie tej gumy. Ale na szczelność to w ogóle nie będzie miało żadnego znaczenia tak naprawdę. Już robiłem to po prostu w tym wyścigowym silniku, więc uznałem, że już nie będę badziewia takiego wsadzał w cudzysłowie. Bo to też był zestaw jakiś całkiem dobry. Z tego co pamiętam, jak go kupowałem. Wszystko nowe. Także nie muszę kupować uszczelniaczy. Ani łożysk. Bo wszystko mam. Dobra, czyli mamy wał. Mamy cylinder. Mamy łożyska. Mamy uszczelniacze. Nie mamy tylko uszczelek. Do cylindra. Tutaj mamy jedno narzędzie do rozpaławiania, a tu mamy drugie narzędzie do spaławiania. A potem już sam napęd to już tutaj do wyboru, do koloru. Tylko też będę musiał przecedzić, który chcę. Które sprzęgło będę chciał, ale mam tutaj gdzieś Stage'a właśnie sprzęgło. A może poszukamy od razu. Moja trudka na myszy. Dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Tu są jakieś oryginały. Musiałbym spojrzeć, czy to jest ten powiększony chiński. Nie, mniejszy. Dobra, tak, tutaj mamy Malossi, ale to jest chyba od boostera. Nie, od tego, albo od boostera, albo od Peugeota. To musiałbym zobaczyć, od czego jest ten wariator. Naklejki do wydechu. Pasek, raczej to nie jest Stage, tylko ten, który tu był. Tak, to jest Malossi akurat. Pasek. A tu jeszcze mam drugi Malossi. MHR. Yamaha oryginalny.
to jest jakiś kurde chiński. Rolki jedne, rolki drugie, ślizgacz do sprężyn, rolki trzecie, rolki, starter od Yamahy. Tutaj prawdopodobnie będzie elektryczny starter, więc się przyda z powrotem. Rolki, dzwon, dzwon, nie wiem jaki. O, tu jest ten Giax, tu jest ten większy. Pewnie ten będzie zamontowany, bo on jest większej średnicy niż oryginał. Wariator jakiś. Rolki. Narzędzie. Kolejne. Sprężyna. I rolki. Ciekawe, w jakim stanie są te uszczelki i łożyska. To są oryginalne po linii. I nie wiem, czy były używane, czy nie. Do czego się kupiłem. A łożyska Tajwan NTN C4, czyli takie same jak tamte. Dobra, zastanowimy się, który zestaw użyjemy. No ale w sumie jak mam nowy, całkiem nowy. A, to jest z boostera wyjęte po linii, jak robiłem kolejną przeróbkę boostera. Dobrze, to niech sobie leżą, jeść nie wołają. Tutaj mam znowu jakiś zestaw. No właśnie. A tutaj mam Yamahy. Uszczelniacz wałka sprzęgła. Czyli tu był zestaw do wymiany napędu, łożysk w napędzie. Tego nie będę używał. Dobrze. Następny sprzęt, ale to już użyję tego na pewno. I prawdopodobnie, już jak żeby był dobry, to prawdopodobnie pójdzie Malossi. Tylko dzwon jakiś. Choćby ten. Nie jest wypalony. Kręci się ładnie. Pasek. Może będzie ten Malossi, ale jeszcze nie wiem, który pasek. No to będzie trzeba zmierzyć. Sprężyny. To też już będziemy mierzyli na sprzęcie. Sprężyny. Czerwone, różne kolorowe. Tutaj tak samo. Drugi dzwon. Może być ten albo tamten. Kolejny Minarelli. Kolejne sprężyny. Rolki. Białe sprężynki od Minarelli. A tu też są. Od Malossi. Też są białe. Więc to jest zapas. Rolki.
rolki, kopka od Yamahy, resztę od rozrusznika od Yamahy. Zobaczymy kopkę, czy będzie potrzebna, czy nie. Sprężyny. Dobra, to muszę na chwilę zdjąć. Tutaj również sprężyny. Boże, ile ja tego tutaj mam. Wszystkie. Tu jest gaźnik. Zobaczymy jaka to jest średnica. I tutaj są części od co my tu mamy? A klucz i sprężynki do sprzęgła Artek od racingowego Aeroxa. No to niech sobie będą. Dobra. Co my tu jeszcze mamy? Podkładki do regulacji napędu, nakrętka na Yamaha oryginalna od wału, jakby się coś upierdzieliło, rolki od zestawu Overrange, dobra. Tutaj jeden karton obadany, naklejek taki stos, linka gazu, cięgno ssania, kolejny dzwon. Dzwonów mam chyba z 10. W jakim tym stanie jest? Ledwo użyty. Parę razy. Tylko zapaćkany. W sumie to nie wiem, które użyć. Ten jest chyba większy. Ten jest odpowiedni. Co my tu mamy? Papiery, klamki od hamulców i od sprzęgła hydraulicznego. Kolejne cięgno. Podczujnik temperatury. Kopka. Kolejne łożyska. Ale to są chyba do Speedfighta. Nowe też. Sensor temperatury. Tutaj do hamulców do odpowietrzania. Kruciec do gaźnika.
Tak, i to do dużego, do Kejchina. Dobra, teraz patrzymy na gaźniki. Mamy ci tu ich kilka. To jest oryginalny Dell'Orto 17. A to jest... Nie wiem, czy oryginalne, czy nie oryginalne, czy podróba. Nie ma napisane Dell'Orto, więc chyba to nie jest. 17,5. Czym się różni od oryginału na 100%? Od oryginału. A, na drugą stronę ma w ogóle regulację, jak widzicie. Bo w niektórych skuterach, jak jest dostęp na zewnątrz, to jest warto założyć w inną stronę. Ale obydwa są 17. Któryś z tych gaźników będzie zamontowany? Prawdopodobnie. Chyba że będzie któryś Kejchin zamontowany. Jeszcze nie wiem. Tutaj mam kolejny oryginalny Dell'Orto. I to Dell'Orto jest 21. Więc być może będzie właśnie to. Tutaj mam krótce do zamontowania gaźnika. Ale to są krótce prawdopodobnie od Hondy Dio, bo kiedyś robiłem na drukarce prototyp. I mam tutaj trzy różne zawory, wszystkie chińskie, z takimi blaszkami, które są wzmacniające. Prawdopodobnie pokuszę się o użycie któregoś z nich. Nie pamiętam, powiem wam, niestety. Dobra, patrzymy, co tutaj jest. Tu jest gaźnik. Kejchin. Jaka średnica. PWK. Kejchin. Gdzie napisane? (21). Tu widać. Ledwo, ale widać. Więc prawdopodobnie do tego sprzętu to użyję nie Kejchina, tylko Dell'Orto. Jest łatwiejszy w regulacji i oszczędniejszy. Może ciutkę mniej mocy daje niż Kejchin, ale jest na pewno łatwiejszy w regulacji. Sprawdzone gaźniory. Tutaj jest kolejne sprzęgło zdemontowane z któregoś sprzętu. Żółte sprężyny.
pompa do Aeroxa druga, co jest w wiadrze. Kolejne gaźniki i filtry. Tu jest oryginalne Delorto 17,5. Kruciec od Yamahy. Z prawdopodobnie oryginalnym dolotem. No to będzie też potrzebne. I to. Tylko nie wiem. Nie, no chyba 21 użyję, bo to jednak jest cylinder 70. To nie chcę, żeby był muł jakiś maksymalny. To chyba użyję tego. Co dalej? Tu jest znowu od Yamahy. Plus tu wyciągane jakieś badziewia. Gaźnik, część gaźnika. Tu jest od tej wariator, tak naprawdę on chyba się nadaje do wypieprzenia na śmietnik. Ale bardzo bym chciał znaleźć części od elektryki, od Aeroxa. I to niestety chyba jest gdzieś tu. Zaraz będziemy kopać tam. Dobra, czy ja tutaj mam coś w tym pudełku? Puste jest to pudełko. Tutaj już jest to. Tu jest moduł, który kupiłem do Yamahy, do setki, ale niestety nie pasował. Nie wiem, czy kiedykolwiek go użyję. O, jeszcze tu mam gaźniki. Dwa. Tu już jest jakiś duży Mikuni. O, i od niego mogła być ta dysza. To jest prawdopodobnie tak, to jest od tego zestaw. Czyli to jest z Yamahy. A to jest Gürtner France, czyli to jest oryginalny gaźnik od 50 Peugeota Speedfighta. Francuski. Tą Yamahę to bym gdzieś w jedno miejsce dał. To żal, żeby się wszystko rozpiździło.
Jest iglica. Są śrubki. Tak, to jest na pewno to. Także jest oryginalny gaźnik od Yamaszki. Może pójdzie tutaj do pudełeczka. Po którymś Keichinie. Dobrze, sobie tutaj teraz wszystko ogarniemy. Uszczelki możliwe, że będą potrzebne. Jeszcze nie wiem. Świece. To mi będzie niepotrzebne. Tu jest od boostera oryginalny dolot powietrza. Dobra, tutaj też są części od boostera. Dobra, to można to wszystko tutaj już ładować z powrotem. No nie, martwi mnie to, że nie znalazłem. Tu muszę jeszcze wyjąć narzędzie, będę musiał ściągnąć magneto. Dobra. Co do ssania, to chyba zostaną te rzeczy, które są teraz tam na Aeroxie, i gaz, i ssanie. To jest pompa. Gaźnik. Niech sobie będzie tu.